Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się takim pytankiem, które już mi troszeczkę czasu temu tutaj wpadło na maila, jakieś 7 miesięcy temu. Także tutaj jest taki temat, no troszeczkę o ziołach, są tutaj różne pytania. Także tym się tutaj dzisiaj zajmiemy. Witam Was, kochani. Pytanie mam takie. Czy stosowanie ziół roślin w różnych porach dnia jest mitem czy prawdą względem ich skuteczności? Co mam na myśli? Rano piję zioło, które działa bezpośrednio na skórę, urodę i tym podobne. Za godzinę przed jedzeniem zioło na poprawę pracy jelit, około pół godziny przed jedzeniem zioło na trawienie. W czasie posiłku nic nie pijemy. Po jedzeniu 2-3 godziny zioła, które działają na górne drogi oddechowe. Na noc zioła wyciszające, poprawiające pracę mózgu, na pamięć, relaksujące itd. Według mnie stosowanie takich ziół ma sens, tylko czy to naprawdę poprawia, wzmaga działanie. Warto się wysilić i tak stosować. Tak, są zioła, które są rzeczywiście zalecane przy różnych porach dnia. Są też zioła, które są zalecane przy różnych sezonach, na przykład wiosna, zima, lato, jesień. Czyli są takie jak najbardziej tutaj podziały. Jedne zioła na przykład nie są wskazane, żeby je na przykład brać wieczorem, ponieważ mogą działać pobudzająco, jak na przykład taki pierwszy przykład, który mógłbym wziąć, to jest na przykład yerba mate, która jest pobudzająca, koncentrację wzmaga, zawiera też dużo kofeiny, no i więc po prostu będzie nas pobudzać. Więc jest to zioło, które no nie powinno się używać na przykład wieczorem, tylko jak najbardziej jest tutaj wskazane używanie go rano, czy gdzieś tam jeszcze po południu ewentualnie, jeżeli wiemy, że mamy jeszcze sporo pracy do wykonania i że szybko nie pójdziemy jeszcze spać. Także no to są na pewno takie zioła, które z rana warto wtedy stosować. Co do wspomagania trawienia, tak jak najbardziej. Są też takie zioła, które znowu wspomagają trawienie, na przykład bylica poprawia trawienie tłuszczy, czy mięta też pomaga wydzielać soki żołądkowe. Chociaż mięta czasem ma coś takiego, też ludzie to też opisują, że i hamuje apetyt z drugiej strony. Czyli na przykład jeżeli jesteśmy głodni bardzo, a nie mamy nic do zjedzenia, więc tutaj przerzucie listka mięty może nam ten głód na chwilę po prostu go wyciszyć. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ no, mięta ma dużo olejków eterycznych i podczas rzucia wydziela się nam bardzo dużo śliny w ustach. Automatycznie, kiedy tą ślinę połykamy, nasz żołądek na pewien moment jest pełny naszą jak gdyby własną śliną. Taka jest tutaj zasada działania troszeczkę mięty, ale też poprawia właśnie trawienie przede wszystkim, więc takie zioła tutaj jak najbardziej też mają sens. Na noc zioła wyciszające, poprawiające pracę mózgu, na pamięć, relaksujące. No tutaj na noc na pewno zioła wyciszające, czyli melisa, kozłek lekarski, męczennica. Tego jest naprawdę sporo. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś depresje, to ewentualnie dziurawiec, tego typu rzeczy. Głuk też ewentualnie jest takim właśnie, który mógłby być wieczorem też, ponieważ uspokaja troszeczkę serce, serdecznik, też takie zioło dość fajne, uspokajające tutaj. Później mamy jeszcze mniej uspokajające zioła, które tak leciutko tylko działają, jak na przykład rumianek też tak bardzo fajnie relaksuje i też mógłby być rzeczywiście wieczorem spożywany. Z ziół takich jeszcze uspokajających jest kwiat wrzosu. Ale, i też i na depresję bardzo dobry, ale jest pewien haczyk. To zioło znowu nie powinno być stosowane wieczorem, ponieważ on działa mocno diuretycznie, czyli moczopędnie. I kiedy ktoś wypije teraz kwiat wrzosu wieczorem, no to będzie mieć problem, ponieważ zamiast fajnej, odprężonej nocy nic z tego nie będzie, ponieważ będziesz całą noc biegać do toalety tam i z powrotem. Więc tutaj mamy taki troszeczkę też i paradoks, ponieważ jest to zioło takie też uspokajające, wyciszające,
też głównie przy depresji bardzo fajnie, poleca się to w Japonii. Japończycy i tak dalej, czy Chińczycy nawet też wykupują tego masy wykupują tego zioła, ponieważ u nich jest taka presja tej pracy, wiecie, wszystko musi być wyprodukowane i no po prostu bardzo dużo popada z nich w depresję, dlatego no ten kwiat wrzosu jest tam całymi tonami transportowany, tak bardzo jest tam potrzebny, tylko no to jest zioło, które nie powinno być znowu wieczorem używane. Następnie co tutaj mamy jeszcze na noc, poprawiające pracę mózgu na pamięć. Nie stosowałbym na poprawiające pracę mózgu czy na pamięć ziół wieczorem. Te bym po prostu tutaj przełączył sobie na przykład na dzień. Ponieważ w nocy idziesz odpoczywać, część mózgu po prostu jak gdyby się tam odłącza i nie potrzebujesz tutaj, żeby się teraz koncentrować tego, no chyba, że chcesz sobie wyśnić numery, nie wiem, jakiegoś lotto czy coś, to może by była inna bajka tutaj, żeby ich z rana nie zapomnieć, no to wtedy można by było, ale tak poza tym, no to nie widzę wieczorem, to bym bardziej na rano sobie przerzucił po prostu. Tak, no, zioła oczyszczające górne drogi oddechowe, no też przeważnie są rozkładane podczas całego dnia. Jednak no tutaj mamy bardzo wiele różnych rzeczy, też i skóra i tak dalej, jeszcze jelito, więc też trzeba zachować pewien umiar, moi drodzy, ponieważ kiedy zaczniemy mieszać taką ilość ziół, ponieważ tutaj będzie naprawdę ich sporo, chyba że sobie z jednego po jednym weźmiemy, no to jakoś to jeszcze by się przemieszało, jednak też trzeba popatrzeć, żeby się któreś tam nawzajem z tym nie pogryzły i no żeby po prostu nie weszły w jakieś reakcje też ze sobą, więc trzeba takie coś umiejętnie sobie dobrać, poczytać dobrze efekty, wszystko, działania, z czym wolno, z czym nie wolno i tak dalej, i tak dalej. To trzeba przede wszystkim przy takich rzeczach sobie fajnie to przeanalizować i sobie fajnie to poskładać. No i wtedy tak, no można by tak po prostu robić i ma to rzeczywiście sens tego wszystkiego. Podobnie jest ze zbiorem ziół, też wiecie, mamy fazy księżyca i tak dalej, to też wszystko jest, czy pora dnia, czy to rano, czy w południe, czy na słońcu. To wszystko no tutaj też ma wpływ na to i podobnie jest tutaj z przyjmowaniem też o różnych porach, ponieważ no to co potrzebujemy, no to musimy to tak podzielić. No tak jak mówię, nie ma sensu brać ziół pobudzających wieczorem przed spaniem, ponieważ to jest całkowity paradoks. I w ogóle by się to ani kupy, ani nie trzymało. Także tak, to ma sens, tylko trzeba to umiejętnie tutaj z głową po prostu robić. I jeszcze tutaj dalej podpunkt, czy suplementacja też mogłaby się do tego odnosić, na przykład rano kolagen, biotyna, a na noc melatonina. Tak, jak najbardziej. Tutaj to też przy suplementach ma tak samo do znaczenia. Tutaj na przykład my zauważyliśmy po sobie witaminę D lepiej brać z rana, czy ewentualnie po południu przy jakimś tłustym posiłku. Ponieważ zauważyliśmy, że ona nas jak gdyby pobudza troszeczkę. I kiedy ja sobie tak niekiedy krótko przed spaniem cykłem witaminy D, zamiast z rana zrobić, bo z rana zapomniałem wtedy, czy po południu, no to później tak idę się położyć i nagle leżę oczy jak kartofle. Już było po spaniu, także to też zauważyliśmy przy witaminie D, że lepiej ją brać z rana czy po południu. Oczywiście mówię tutaj o całym kompleksie D, czyli adek i tak dalej, i magnez do tego i wszystko. Choć znowu magnez jest bardzo dobry, żeby go wziąć przed spaniem, ponieważ bardziej nas wycisza, uspokaja, rozluźnia mięśnie i po magnezie dużo lepiej będzie nam się spało, jeżeli weźmiemy go wieczorem. Ale magnezu przeważnie i tak mamy za mało, więc nic się nie stanie, jak weźmiemy go rano i wieczorem jeszcze raz sobie dołożymy, także to tutaj się nic nie będzie z tym działo, bo te formy też się słabo przyswajają tego magnezu, a z pożywienia to już dawno możemy zapomnieć, że dostaniemy go dostateczną ilość. No melatonina na pewno jest czymś takim, co się powinno brać wieczorem przed spaniem, a nie gdzieś tam w środku dnia, ponieważ no, będzie nam się mogło chcieć spać po tym, więc jest to jak najbardziej też suplement, który stosujemy tylko i wyłącznie wieczorem. Także tutaj absolutnie to potwierdzam, to ma sens po prostu używanie ziół właśnie tak z głową sobie to wszystko pokombinować. No i później mamy też jeszcze pory roku. Na przykład wiosna, teraz zaraz będziemy mieli wiosnę. Tutaj będą zioła bardzo potrzebne, oczyszczające.
Czyli co wszystko, co teraz nam się będzie pojawiać, zaraz czosnek, niedźwiedzi, zaraz będzie chwila, moment, u mnie już takie główki zaczynają powoli wychodzić z ziemi, także już się zaczyna powoli coś dziać, pomimo, że mamy luty, połowa lutego, już zaczyna wybijać. Także tutaj mamy, później będziemy mieli mniszek, pokrzywę, wszystko po kolei po prostu. To są takie typowe zioła wiosenne na oczyszczenie naszego organizmu, naruszenie tych wszystkich toksyn, które po prostu po zimie się tam nagromadziły. Podagrycznik też będzie tutaj zaraz, także no po prostu brać i korzystać z tego wszystkiego. Później mamy lato na przykład. W lato to już znowu są takie zioła bardziej takie uzupełniające nasz organizm, jeżeli tam się będzie to wszystko pojawiać, te witaminki i tak dalej, to już jest wszystko ładnie, super wysycone z tej ziemi, także też te same co i na wiosnę przeważnie będą, choć nie wszystkie, ale to dalej tutaj wszystko jest, takie wspomagające też organizm, oczyszczające organizm ze śluzów i tak dalej, jak przytulia na przykład, która też będzie. Później będziemy mieli jesień. No jesień, no to mamy głównie takie właśnie zioła, które no wspomagają już naszą odporność tutaj, jeszcze uzupełniają witaminy C, na przykład owoc róży i to wszystko, to są później takie typowe zioła. No zimą ta oferta jest najbardziej uboga z tego wszystkiego, ponieważ dalej mamy zioła wspomagające odporność, gdzieś tam jeszcze na przykład będą róże, czy tu gdzieś jakaś kalina, jakieś syropy można robić, czy tu jakaś jarzębina jeszcze będzie na tych drzewach gdzieś tam sobie wisieć. I korzenie wtedy są, które można też jeszcze korzystać, one też już na jesień można je kopać, ale jak sobie ktoś tam gdzieś zapamiętał, gdzie ona jest i ziemia nie jest zmarznięta, to można dalej z tych korzeni też jeszcze i zimą korzystać. Także no zimą zawsze jest ta oferta bardzo uboga. Także no to też na pory roku po prostu można sobie tutaj podzielić to wszystko. Dobrze, jeszcze tutaj dalsza część. Część ludzi działa instynktownie, czyli rano wodę, większość z nas łyknie, oczyścimy tym żołądek, może i skórę, potem kawa i zaliczymy WC. Więc jelita ruszone. Idąc dalej, część ludzi pije no coś tam w oczekiwaniu na obiad i tu soki trawienne zaczynają akcję. Reszta dnia bywa u ludzi różnie, aczkolwiek na noc szukamy jednak relaksu. Czy ten cykl jest prawidłowy? Czy na przykład na noc stosujemy senne, na jelita lub inne zioła, a z rana na układ oddechowy babkę lancetowatą? Będę wdzięczny za odpowiedź, gdyż nie chcę lecieć pod prąd, jak to się mówi. Czekajcie, tą końcówkę muszę sobie teraz rozpracować. No tak, woda, no to na pewno tutaj jak najbardziej, z rana, no to jest jak najbardziej wskazane, moi drodzy, to jest, jakie to jest ważne, to po prostu, a wiele ludzi tego nie wie i wiele ludzi pomija tą wodę i woli tą kawę wypić. A my pamiętajcie, że my po nocy zawsze mamy masę toksyn, które jeszcze w nas krążą, na dodatek jesteśmy odwodnieni, bo nie daj Boże jeszcze spaliśmy w za ciepłym pomieszczeniu, czy mieliśmy kołdrę, która nie oddycha i się spociliśmy w nocy, wypociliśmy masę wody z tego wszystkiego samym oddechem. Jak wyjdziecie na zewnątrz, jest zimno, mróz, jak kuchniecie, to widać po prostu, że idzie para, cały czas gubimy wodę. To są małe ilości, ale to się zbiera po całej nocy. I rano wstając, nasza krew jest zgęstniała z tym wszystkim, cały układ praktycznie, że stoi, limfa gęstnieje, nerki mają za mało wody, żeby pracować, więc wtedy jak najbardziej od razu wodę trzeba pić, a no, część robi ten błąd i od razu kawa, która działa moczopędnie, jeszcze więcej wody zaczynamy tracić niż uzupełnimy, ponieważ wyrzucamy więcej wody wtedy niż wypijemy z tej kawy. I to jest bardzo wielki, poważny błąd tutaj przy tym wszystkim. No, później no tutaj dalej, no to tak jak wszystko to jest, tak jak mówiliśmy już wcześniej, na noc senne, tak, to się zgadza tutaj, tylko nie wiem, na sennej, na jelita to za bardzo nie wiem. Chyba żeby na noc sennej na jelita. No na jelita można tutaj, my na noc stosujemy bardzo często glinki. Tak jak kiedyś wam robiłem film, czy tam zeolit, czy diatom i
zwany też ziemką okrzęgową, czy koalin, tego jest naprawdę sporo, bentonit i tak dalej, to przeważnie zawsze na noc bierzemy, żeby to w nocy ładnie wszystko mogło związać, ponieważ już nie jemy wtedy, tylko śpimy, nic już przez jelita się nie przepycha, więc to ma czas, żeby tam pracować po prostu przez tą całą noc, więc to po prostu no, jest fajne, żeby brać takie rzeczy na noc. A z rana, no, na przykład na układ oddechowy bombkę lacetowatą, tak, no to jak najbardziej można już sobie z rana brać też i babkę, to tutaj nie przeszkadza absolutnie. Chyba że chcemy bardziej na start, na przykład kawę można zamienić już tym yerba mate, czy można sobie na przykład zebrać korzeń mniszka. Ten korzeń mniszka fajnie wysuszyć, uprażyć go w piekarniku i później można go sobie tam zmielić i można go używać jako kawy. Też taki ciekawy zamiennik. A na dodatek ma wiele bardzo fajnych właściwości korzeń mniszka, bo też i antynowotworowy, oczyszczający, na prostatę bardzo dobry dla mężczyzn, więc no, wtedy można też jakieś zamienniki pokombinować. Ja bym tutaj no po prostu kombinował z tym wszystkim. No i to by było na tyle. Myślę, że tutaj mniej więcej odpowiedź jest jasna, że to ma po prostu sens. Rozkładanie tego, czy to przy suplementach, czy przy ziołach, to jest po prostu bardzo dobry pomysł i jak najbardziej można tak z tego korzystać. I też jeszcze bym tutaj patrzył na te sezony, tak jak mamy, żeby się mniej więcej też trzymać tych sezonów, lato, jesień, zima, wiosna, ponieważ no, nie po to natura nam to tak wszystko dała, żebyśmy to później mieszali. Oczywiście można sobie zrobić zapasy różnych ziół i później w zimie się jeszcze ratować, no bo tak jak mówię, w zimie jest ta oferta bardzo uboga, ja też tak jak najbardziej robię, że sobie nazbieram, ale jak już mamy tę wiosnę, lato i tak dalej, to korzystajmy z tego na bieżąco, tak jak to wychodzi z ziemi, będzie się pokazywać, tak z tego korzystajmy. Dobra, nagadałem się, życzę wam wszystkim miłego dzionka, pełnego uśmiechu, słoneczka, trzymajcie się, hej. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej.